Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spichris, Dragon Age i Straż Zasłony. No to sobie pogadałem, porozmawiałem, to zrobiłem. Trzeba by się przejść do nowego pomieszczenia, które się otworzyło i zobaczyć, co tam znajdziemy. Przede wszystkim trupa. Więcej trupów. Tylko kto ich zabił? Krążący demon zazdrości. Do this again. Dead Venatori. That demon in here must have killed them, but how'd they get past the lock before us? An excellent question. Dokładnie. Już wcześniej się nad tym właśnie zastanawiałem. Jak oni się to kurde dostali? Że to bez sensu jest, nie? Tutaj dodatkowo zadaje 100 punktów obrażeń. A masz! Niech ci będzie. Kolejna pamiątka, super. Dobra. Czyżby ta komnata po prostu zmieniła swoje położenie? I dlatego oni tu tak jakby dotarli wcześniej? Co jest grane? Skąd oni się tu wzięli? Bandyci. Sealed tight. Stand back. Are you Venatori? Are the sniffing rats? What form have you all? This vault's riches are mine. I tore them from the dead, and with me they will remain. Definitely a demon. And a powerful one, to have been kept behind such ancient locks instead of simply banished. Let's search around. Maybe the Venatori know something. Tam miały jakieś notatki chyba, nie? O właśnie. Ledwie widoczne słowa skreślone krwią. Zdawało im się, że schlebią mi kłamstwami, więc zamknąłem za nimi drzwi. Zakrwawiona wiadomość znaleziona przy Venatori. Co wiemy? Miejsce zamknięto dawno temu, zapomniane, zakazane. Da się wyczuć 4 punkty magiczne rzutujące stąd na świat na górze. Jak? W punktach tych będą objawiać się demony, są związane z pieczęciami. Jeden z takich punktów jest w Anderfels, drugi w naszym Tewinterze, trzeci w Arlatenie. Zabicie demonów spowoduje otwarcie wrót wewnętrznej komnaty. Dopóki istota w wewnętrznej komnacie żyje, mniejsze demony będą wracać. Czego nie wiemy, jak się wydostać z tego cholernego miejsca. Tylko oni tu trafili przede wszystkim. This note says the door's seals are tied to demons out in the world. Killing them unseals the door, but they'll keep returning until we destroy whatever's behind the door itself. Nasty trick, but we can't ignore it. The Order would be grateful. I've never even heard of this spirit. Let's keep an eye out. Wytrap demony na terenie Teraz. Doki, Arlatan i
Hosberg. No dobra, tym się zajmę później, bo tutaj zostały i tak mi jeszcze zadania do zrobienia, tak naprawdę. Tu mi zostało. Kolej pozostałych wenatorii. No właśnie, tu na górze jest skrzynia? Ale nie wiem na razie, jak się za bardzo do niej dostać. We can't search the whole place. Have you seen how far down it goes? Chyba ich słyszałem. More Venatori. Now for our And they're marches. summoning a demon this time. They crumble before full death. More blood. Looks Już. like the Venatori planned on taking a few things with them. Not demons. Myrna and Vorgoth will be happy. I think that's the last of the trespassing Venatori. It's a travesty so many of them gathered here undetected. We really must raise some new corpse guards. Templariusze w Nevarze. Tewinterski komentarz na temat templariuszy w innych państwach, na dole znajduje się dopisek Emeryka. Jeśli chodzi o templariuszy, istnieją podobieństwa między Nevarą a Imperium. Newarscy templariusze wciąż rozprawiają się z każdym, kto jest na tyle głupi, by dać się opętać demonowi. To rozsądne. To najlepszy pożytek psa obronnego, jeśli już musisz trzymać go pod bramą. Ich władza polityczna jest jednak ograniczona, nie służą nekromantom, ale nekromanci nie zawsze im ustępują. Tak też zabronili templariuszom wstępu do swoich krypt. Co za cynizm, te niekulturalne opinie na temat naszego królestwa. Newarskim templariuszom nie zabroniono wstępu do wielkiej nekropolii. Po prostu obowiązuje napisana zasada, że w razie kłopotów zajmują się nimi nekromanci z pewnym doświadczeniem. Skoro tak twierdzicie. Dobra, towarzysze. Emrich awansował. Dobra, idź mu w jedną umiejętność na maksa, może co? Odnowienie w dół. I 2 razy zdaje obrażenia pierwszemu celowi. Super. Jestem za. Biblioteka jak zwykle pewnie świecą się pamiątki, które nie wiadomo czemu jak się kliknie, nie zawsze się chcą odznaczyć. Ale może teraz znikną. Dobra, są. Że tam było parę nowych teraz, nie? Ale ogólnie mówię, że nie zawsze się odznaczają. Nie wiem czemu. Znak Ventorii, cenny przedmiot. Dalej co niby? Tu jakieś drzwi. A, tam jeszcze wszystkiego nie zebrałem, kurde. Tu jeszcze coś było. O, właśnie. Pamiątka, kolejna. Z tego co pamiętam, to mi tam jeszcze sporo brakowało do następnego poziomu. Tutaj wrócę do głównej komnaty. Tutaj na razie tego coś nie mogłem chyba zrobić. You know, Emmerich, when a necromancer moves in, I thought we might get undead bursting through the floor. But you keep things quiet, and Fred's a good neighbor. You'll have to forgive my own worries. All I've read of Tevinter. I can respect the wariness. No dobrze, wszystko fajnie, ale jak tam wejść wyżej?
wcześniej przyzwałem taką dużą łapę, ale nie wydaje mi się, żebym mógł po niej ponownie coś tam zrobić. No i szczerze powiedziawszy, na razie nie bardzo wiem, jak się tutaj dostać. Tutaj gdzieś mi jeszcze kufer został. Nie ma tu gdzieś czegoś do kliknięcia, przyzwania. Nie bardzo widać. Ale mi się zdaje, że jak wcześniej przecież jakoś tam na górę dotarłem, jak ten dzwon robiłem, nie? No właśnie, czyli gdzieś tak jakby stąd tu się dało przyjść. No tylko teraz drzwi są tutaj zamknięte. Otwórz z drugiej strony. Super, a żeby z drugiej strony się tutaj dostać, to jak? Da się to obejść? No da. Super. Pity to any young mage just preparing to make the leap. Dobra, kolejne otworzone jakieś przejście, wyjście tutaj. No i jest, super. Kurde, czasami się trafi, leci tego na pęczki, a czasami to nic prawie, że nie leci. Niestety. Nie mogliby po prostu zrobić, kurde, tutaj ten schodach wejścia, jak normalni ludzie z głównej sali. O, ładnie. Opłacało się to zebrać, opłacało. Dobra, i tu gdzieś miałem też jeszcze, że na dole jest ten kufer, tak? A, to jest ten, co miałem jakieś świece zapalać. I rozumiem, że dopóki tego nie rozwiążę, tej zagadki, tak jakby z tymi świecami,
to ten kufer nie będzie dostępny, ale te świece to się tylko dało 2 tam na samym końcu zapalić. O, są nowe. Jest interakcja. A czemu teraz można, wcześniej nie? Te na końcach już pozapalałem. A może po prostu przeciwników trzeba było wszystkich pokonać? Zapalone, zapalone. A to się jednak pogasiły, jak stąd poszedłem. No dobra. Coś się stało, okej. The vaults should be quiet now. The air grows lighter already. No i nie ma trupa, super. Lekka zbroja. No ale ma już tak naprawdę to ciekawsze coś. Tam dalej nie pójdę, bo jest zablokowane. Tu porobione. Wygląda na to, że to co mogłem, to tutaj ogarnąłem. Do tej sali, żeby wejść, muszę te demony na świecie pokonać. Tutaj tylko pamiątka. To znaczy, jak przeczytane i tyle tam się bawił. Zadanie w takim razie kolejne. Wróć do latarni przez restaurę lub przy użyciu szybkiej podróży i prezent mu daj. Dobra, to tak zrobię, a potem sobie zrobię te zadanie może spotkanie z Morrigan, nie? Dawaj, mapa, świat, tak. Latarnia. Hop. With all my regards, but I don't want them to think me homesick. Hi, Emmerich. Rook, hello. Just A composing a tęsknisz? few Bo jak letters. tęsknisz, to pisz. The other watchers have been most interested in our adventures. Gwardzici są też mortalitasi? So, I've heard people call necromancers mortalitasi. What's the difference between them and the Mournwatch? Oh, all Navaran necromancers are mortalitasi. The Watchers are a special order within them. Very fancy. We've certain privileges and attendant responsibilities. Dobra, jakie to są obowiązki? What's the Mournwatch do? Our first duty is safekeeping the Grand Necropolis and preparing the funerary dead. Another is stopping misuse of dark magic and necromancy. Must keep you busy. Not often, but on occasion. What's the Grand Necropolis like? Its majesty has stilled the tongues of kings and queens. It's a haven for spirits and the dead, a vast well of history, the duty and shelter of every watcher. We who serve it are pledged to an eternal vigil. What do Watchers, watch for? There are stranger and more dangerous things than spirits in the Fade Rook. The Watchers stand against them when their shadows rise. Anything lately? A few portents I cannot put down solely to the chaos of the elven gods, but nothing definitive. Perhaps only shivers in the void. I couldn't help overhearing the word homesick. Oh, I'm fine. Completely absorbed in our venture.
But if I were home, I'd be preparing for new students or requests to speak to the dead. Can people just ask you to show up for some corpse whispering? Oh, nothing official. There are very few of us, but we help here and there. Questioning a victim of murder, clearing up disputed wills, and sometimes fetching back last words from a loved one. Ciekawe. A i zajmuje się czymś innym jeszcze? You can get anything out of the dead and they just let you leave Navarra. My gift has limitations. The dead only know what they did in life. What was clear under the sun is sometimes blurred when I revive them. Makes sense? Honestly, some conversations aren't worth the trouble. Death encourages obstinacy. You didn't stop teaching just to be with us, did you? I'm long overdue for a sabbatical. Besides, do you know how many students the faculty wanted in my class next season? 10! How's one meant to tailor separate lessons for 10 pupils at a time? Honestly. Good to chat. I'll let you get back to your letter. Before you go, I wanted to thank you for your company in the Memorial Gardens. There's another ceremony I have to perform there. If you'd like to visit again. Not yet, but soon. Spoko. Sounds good. Sometimes I miss home too. Rook, I'm not... well, perhaps a little. You'll cheer up once we look at some graves, I bet. The ceremony should be most centering. I'll let you know when it's time. W sumie jak chcesz, to tu możesz sobie wykopać jakiś mały grób i pochować parę kości. Będzie ci przypominało dom. Dobra, zanim wręczę prezent. Żałobna gwardia. Pamiętnik Emeryka, zakazane księgi. O! Poproszono mnie o ponowny komentarz w sprawie tekstów rozważanych w kontekście naszej listy zakazanych tomów i zwojów. Nie wiedziałem, że ta część roku już nadeszła. Zobaczmy więc, co znajduje się na liście. Nadejście światła autorstwa Lumière Bartlett. Ponoć odkryto, że w książce pojawiła się nowa strona. Nie wiadomo, jak wielu artystów ponownie odkryło zaginione strony sztuki Bartlett. Jednak jeśli jest ona w jakikolwiek sposób związana z Ostatnim Królem, musimy zachować ostrożność. Zalecam przechowywanie strony pod kluczem, aż będziemy w stanie ustalić jej proweniencję. Magia karamazywanych węży, autor nieznany. Porażająco prosty przewodnik po magii krwi, ulubionej zakazanej praktyce Stewinteru. Bieda Nef, z czym, że musi borykać się każdego dnia. Niech księga pozostanie dostępna dla starszych gwardzistów, ale tylko w celu nauki wykrywania magii krwi i obrony przeciwko niej. Netes, autor nieznany, zapisana na kamiennych tabliczkach, oczywiście pominąłem pełen tytuł. Oddałbym wiele, aby móc wytropić złego ducha szepczącego te wersety. To byłby 5. znaleziony przez nas egzemplarz. Księga jest zakazana, ale mimo to krąży. Obawiam się, że musimy rozważać, czy zniszczenie tabliczek może wywabić ich prawdziwego autora. Frywolna wdówka, zebrane recenzje książek od 9,38 do 9,42, pozłatana edycja dla prawdziwych kolekcjonerów. To jakiś absurd. Niech żałobna gwardia martwi się o martwych. Nie mamy prawa zabraniać żywym nieszkodliwych grzeszków i mam poważne wątpliwości co do osoby, która w ogóle zgłosiła tę pozycję. Wielkie przejście. Jakieś to dziwne uczucie obudzić i zdać sobie sprawę, że nie ma się zajęć do zaplanowania. Na koniec semestru moja ostatnia grupa uczniów była dobrze przygotowana. Przynajmniej taką mam nadzieję. Edwina i Lorimer przysłali listy, ależ to sklepiające pozostać w pamięci studentów. W zaciszu latarni myślę o pierwszym pytaniu, które zadaje tak wielu z nich. Czy to prawda, że za każdą zmarłą osobę do świata śmiertników musi wejść jeden duch? Często są zaskoczeni, gdy dowiedzą się, że koncepcja ta występuje wyłącznie w Nevarze. Wezwanie łagodnego ducha, by odpowiedzią na to pytanie, jest jedną z moich ulubionych demonstracji praktycznych i wielką gratką dla nowicjuszy. Uczniowie szybko przekonują się, że ten kierunek dociekań donikąd nie prowadzi.
Większość duchów ma trudności z zrozumieniem samego pojęcia ilości, nie mówiąc już o liczbach. Chyba nikt, śmiertelnik czy nie wie jak policzyć zarówno ludność w światach, jak i duchy w pustce. Nie mogę jednak odrzucić pomysłu, że może następować niewyjaśniona wymiana zrodzonych w pustce duchów i ludzkich dusz. To wierzenie związane jest z Nawarą od samego jej zarania, a jeśli czegoś się tu nauczyłem, to tego, że pustka jest dziwniejsza niż to sobie nawet w nekropolii wyobrażaliśmy. No tak, niektóre rzeczy to wszelkie pojęcie przechodzą. Dobra, dajmy mu prezent. Co to będzie w jego przypadku? Ładne. Sam raz dla nekromanty. Zdecydowanie sam raz dla nekromanty. Nawet mnie się to podoba. Kurde, fajne, naprawdę fajne. Dobra, to nie, tu nie. Co tu jeszcze? Ktoś chce gadać, rozmawiać, coś robić? Nef coś chce w końcu. I Lukanis coś ma do powiedzenia. Nef coś tam wspominała wcześniej o jakichś podróżach kolejnych do doków. Może o to chodzi? Tu ile jeszcze mi brakuje? O, już w sumie 5 pozycji tylko i będzie na max. Czy dalej będzie? Się ukaże w sumie. Dobra, co tu jest grane? You seem at home here. Or is it a front? You know something I don't? So much for a straight answer. Nev, you don't strike me as an animal person. Besides cats, maybe. Oh, I'm not. Back home, you find a creature bigger than a cat, and it's probably half demonic. Damned if a third of the cats aren't either. Zaraz, czyli 1/3 kotów, które głaskałem, to demonami była? Ojej. Małe zwierzęta potrafią być zażarte. I'm not surprised. In Arlathan, something can be small, fluffy, and the most dangerous creature you'll ever meet. Can't doubt you there. What do you think, Hassan? Is that like you? Of all the nonsense we've run into, you're what's strange. Hassan? Really? There's been a god or two I didn't expect. But bad mages trying to make the world worse, that's not new. I had an uncle who went on about wardens and griffins. Loved the feathered things. They were always the heroes. If we're getting bedtime stories turned real, having griffins in the world again, it's not the one I'd have bet on. Were you close with your uncle? I didn't see him much, but yeah, we were. There aren't a lot of mages in my family, and in a city like Menrathis, it always matters. I learned quick who wanted to use me to step up the social ladder. My uncle wasn't one of them. He'd have talked your ear right off, Hassan. You know you're sweet with him. Aren't I always? I walked into that. Sing your praises and you still want something? I'll find you a treat if you don't tell Davrin. Have we got a deal? Chcesz mieć ją u boku? Ona cię lubi, tak między nami lubił Nef. Hey, Hassan. Between you and me, I think I like her. A lot. Yeah. Listen up. If Davrin finds crumbs, Rook takes the fall. Falling. On it. I już tyle? Myślałem, że coś więcej będzie. Że jakieś zadanie wyskoczy, czy coś, żeby z nią sobie pogadać, pobiegać.
pozwiedzać. Nie, to nie. Lecę dalej. Co tam, Lukanisie, u ciebie? Co tam u twoich demonów? Właściwie demona. O! Where is he? Okej. Co jest grane? Halo, halo? Gdzie on zniknął? Co on kombinuje? Co gadacie? Nic? Nudy. Back, demon! No further! Isn't standing up to them supposed to work? Let Lucanus go! Don't make us hurt both of you! What's going on? Lucanus? It's No, not to nie Lucanus, Lucanis. it's the demon. It's taking him over. He's trying to leave. Smells like jam and brimstone. Rook, do something! Pogadaj. Może będę miły dla niego i... Chociaż nie wiem, kurde. Dość już. Spite? Stop. You're not taking Lucanus through the Alluvion. I could, if you'd move. So you can take him where? Off a cliff or worse? How did... Rook? Dash? You tried to walk through the Alluvion in your sleep. Spite wanted out. Dlatego nie chcę spać. I need coffee. Are you sure you're all right? This could be better. It's hard for Spite to take control when I'm awake, so I try to stay awake. You can't just stay awake forever. I think that would kill you. I'll be more careful next time. A możemy pogadać z mściwością? O, właśnie, to chciałem. Tylko on może się obrazić, ale chciałbym. We have to make Spite understand that he's endangering you. He's Spite, not learning. He doesn't listen to anyone. Don't worry about it. This won't happen again. And thanks. Czemu ja chodzę na boso? Co ja jestem, hobbit? Pytania dotyczące opętania przez demona. Dlaczego demony starają się opętać żywe istoty? Historia twierdzi, że demony to złośliwe duchy. Pierwsi dziedzice Stwórcy. Zły na niego o to, że się od nich odwrócił i zazdrosny wobec istot, które uznał za lepsze. Obserwują żywych za zasłony i mimo, że nie rozumieją tego, co widzą, to wiedzą, że tego pragną. Pragną życia, dlatego gdy żywi śpią, przyciągają ich przez zasłonę i zsyłają na nich dłuższe koszmary. Kiedy tylko im się uda, przechodzą przez zasłonę do naszego świata. Wiemy, że każdy demon stara się opętać jakiegoś maga i uczynić z niego plugawca. Większość z nas nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że siła plugawca jest zależna bezpośrednio od mocy demona, który opętał maga. To zresztą sprawdza się w przypadku każdej opętanej istoty. Demony nie są bowiem identyczne. Można je na przykład poddać klasyfikacji dokonana przez zaklinacza Brahma. Klasyfikacja demonów wedle części duszy, na której żerują, nadal obowiązuje, choć opracowana została w wieku wież. Fragment dzieła Pierwsze dzieci Stwórcy autorstwa Badera, starszego zaklinacza z Ostwick, 8-12 wieku błogosławionego. Napis grany poniżej charakterem pisma Lucanisa. Emmerich uważa, że tę kategoryzację za ograniczoną jak na newarskie standardy, a Nev twierdzi, że z tego co widziała, klasyfikacja nadmiernie komplikuje sprawę. W każdym razie w niej też jest mowa tylko o magach. Według każdego tekstu powinien być martwy lub nie istnieć. Musi być coś jeszcze. Coś najwyraźniej przegapili. Notatki Nev o sprawach. Zaginiona Zena. 2 listy znaleziono wśród notatek ze spraw Nev. Pierwszy jest napisany na świstaku, a litery powyginane są tak, by zmieścić się na papierze.
Na świstaku, na świstku, kurde. Droga Nef Galos, mam dla ciebie robotę. Spotkamy się przy gapiącym się posągu. Będę tam codziennie w tym tygodniu. Liv. Drugi list napisano na większej kartce i ozdobiono kilkoma ilustracjami. Droga Nef Galos, chciałam, żebyś wiedziała, że zrobiłam jak powiedziałaś i więcej drapałam zennę za uszkiem, bardzo machała ogonem. Dziękuję, że ją znalazłaś, Liv. Poniżej narysowano dziewczynkę, psa, księżyc, chmurę deszczową, 3 łodzie, spiralną mogącą oznaczać magię oraz bardzo wysoką osobę, którą może być Nef. Spoko. No kurde, myślałem, że sobie z demonem już pogadam, a tu nic z tego. Ale może kiedyś się uda, bo w sumie to dziwne, nie? Że jego opętało. Nie jest magiem, nie zwariował, nie stał się plugawcem. Podejrzana sprawa. To co? Morrigan. W takim razie. Well met, Rook. How did you get here? I did tell you I had my ways through Alluvians when I introduced you to the Inquisitor, did I not? The Alluvians in general, yes, but not the Dread Wolf's crossroads. I would think you have more pressing questions at the moment. Questions about Solus and Mythal? Mythal? The two gods have always been linked, have they not? First, when Mythal bade her companion spirit to abandon the Fade and take on mortal form. Then, when Solus spilled Mythal's mortal blood, that he might absorb her power as his own. Wait. How do you know exactly what we saw of Solus's past? Think upon it, Rook. You saw for yourself in the Dread Wolf's memories. When Mythal stood against the gods' manipulations of the Blight, she was betrayed and struck down. Yet she survived and returned ages later to aid the Inquisition in its hour of need. How? Chodzi o duchy? So, Nie wiem. if Mythal was originally a spirit, maybe that's how she survived her body's death. Very good. Mythal was a spirit turned elven. And when her body was struck down, to spirit, she returned. Her essence sheltered in a willing mortal vessel. Over the centuries, she journeyed from host to host, slowly amassing her former power anew. Until once again, she was struck down, on this occasion, by Solus. He absorbed her power, but not her memories. Then where did they... Wait. You? As you say. O! Ciekawostka. Mythal. Mythad virhim elvenlas alathan. Mana Lama. Altelvara Mythad. Well, I should honor you a little, I think. If you're really Mythal. Co jest grane? Nie podoba mi się to. That was like how Elganon and Gillenane can talk in your head, but... 'Twas Mythal you heard, her echoes. Yet I am not the goddess returned. What are you, then? I once feared Mythal would consume me were I to carry her, but 'twas not so. I remain free-willed and mortal. What I now possess is but a spark of Mythal, shadowed memories through which to sift for meaning. As to our admixture, I suspect you have questions? So, there's the soul of an elven god inside you. How does that even happen? Mythal's last host was my mother, Flemeth. Oh.
When I learned she intended me to become the next receptacle of an ancient god's soul, I feared naught would be left of my own. It inevitably came to pass on a deep night. I was awakened by the presence of a blaze of magic in the shape of a woman who both was and was not my mother. I don't think I'd recover from that. Neither did I, at the start. Mathal's memories were both gift and burden, this blazing woman told me, but I must accept them of my own accord. The decision was paralyzing. What would it mean to become such a host? What would be lost if I refused? In the end, 'twas something in my mother's voice which guided me. What was that? Regret. Not the regret of a god, but of a mother who knew she would never see me again. And so, my mind remains my own. What I gained was knowledge, both Mathal's and of those who bore her. Nic dziwnego, że jest taka potężna, skoro przyjęła wiedzę wszystkich poprzednich nosicieli, a musiało być ich tysiące, nie? No może tysiące, to nie wiem, ale na pewno dużo. How can you carry Mathal's soul if you're not an elf? Her spark has sheltered within both elves and humans who were sympathetic to her in thought and circumstance. Mathal's last host was a woman wronged, trapped by those sworn to love her. We may readily imagine their kinship. Do you have information we can use against Gillinan or Elganon, or Solus? The last time Mathal faced Elganon and Gillinan, she was struck down by the very dagger you now carry. What about Solus? You may recall he murdered Mathal's former host to claim her godly might as his own. I hoard no untapped magical secrets, Rook. What I do possess, I share freely with you and the Veil Jumpers. All right. You would have met Solus in the Inquisition, right? I did indeed. 'Twas before I possessed Mathal's memories. At the time, I thought Solus a scowling elven apostate whose sole passion was finding arguments. He heard me, in all my ignorance, expound on the histories of the elven people, explaining legends he had witnessed himself. Bet he loved that. 'Tis not a memory that brings me pride. You didn't come out here just to tell me you're Mathal. I am not Mathal in her entirety, but yes, the Dreadwolf has occasion to visit you in dreams, where he portions out advice. And now, after finding his memories, you have peered into his deepest sorrows. Tell me then, what do you make of Solus? I should ask you. Mathal knew Solus better than anyone. I would influence your answer. Or do you mean to discover if I would stand directly against the Dread Wolf, were there a need? Would you? I shall aid you in any way, but that, even had I the power. What has passed between Solus and Mathal, I beg you, do not ask this of me again. I tak szczerze powiedziawszy, to nie wiem, co wybrać, bo no niby stara się pomóc, ale jest jednocześnie rozdarty. No bo jest uwięziony, szkoda mi go. Nie, to tak nie bardzo, nie? No się stara pomóc. Z drugiej strony to potwór, który nienawidzi sam siebie, ale stara się pomóc. Może to z rozdarciem? Solus talks a lot about what has to be done, being forced to make hard choices. But it's like he's trying to talk himself into it. I think, deep down, he doesn't entirely believe what he's saying. 'Tis exactly like the old wolf to tie himself into the most intricate knots.
'Tis not malice which made Solus your opponent, but conviction, a belief that only he may halt what he set in motion. Yet Solus was once beloved of Mythal. 'Tis his very loyalty and love for his people that led to the tragedy we now face. You may be in a position to determine how it ends, more so than either of you might realize. Ale być może jest dobre wyjście z całej tej sytuacji. Mam nadzieję przynajmniej. Maybe there's a way we all get what we want. Do you truly believe such a thing? Well, maybe at least what we deserve. If you would shape the outcome of your battle, I've one last secret to share. When Mythal was struck down by the other gods, it was with her own lyrium dagger, the dagger you now carry. Solus recovered it from Elganon, and from it extracted a fragment of Mythal that had lain hidden within its depths. This fragment, a younger sister to the one I carry, if you will, resides here, in the crossroads. I can open the way for you, find her, survive the encounter, and the essence you obtain will aid you in times to come. Wow! Another fragment of Mythal, in addition to the one inside you. You are aware of what the word fragment means, are you not? One small piece of many, formed when something greater is broken. The first elves were spirits, as you well know, and when a spirit is broken, it may shatter into pieces, each holding part of the original. Among the ancient elves who became known as gods, Dirthaman and his brother, Falondine, are but one example. Przeżyje spotkanie? Mam z nią walczyć? All of that sounded great until I survived the encounter. You know Solus, and have seen Elganon, and memories of Mythal. They are creatures of emotion, as all spirits are. The fragment of Mythal that resides in me lived among mortals for thousands of years. She has grown wiser and more patient. This younger sister has not. She is the essence of Mythal as a god. She is unlikely to listen to polite requests, and though she is but a fragment of the goddess, the battle will test you sorely. If she's just going to attack us, why tell us about her at all? We have enough enemies already. A fragment of a god's essence is a powerful thing. It may give you options against Elganon and Gillenane, or against the Dread Wolf himself, should he prove as cunning and treacherous as ever. What kind of spirit was Mythal before she became an elf? I know Solus is elven for pride. Mythal enjoyed ruling and having power, but it came not from the overweening desire to crush resistance, as is the case with Elganon. The emotion that inspired her might best be described as benevolence, a guiding hand inclined to kindness. But like any spirit, when angered or twisted against her purpose, a more violent aspect arose. Where the Dreadwolf's wisdom gave way to pride when the world did not meet his standards, Mythal's benevolence gave way to retribution. After all, when kindness fails, the guilty must be punished. You would know this aspect of Mythal better than anyone. Could you try talking to her? I dare say she would attack me on sight. Spirits can't get along with fragments of each other. Spirits, certainly. But the aspects of a self-righteous god who have walked different paths for ages? One bears the insult of her betrayal by the Evanurus, and then by Solus, as fresh wounds, insult upon injury. The other once fell in love with an Alamari chieftain and lived happily in a swamp for centuries. Each reminds the other that another path existed, that they could have been wrong, and nothing angers Mythal like being wrong. A tego to akurat nie kupuję, to głupie jest po prostu. If I were to try to talk with her, do you have any suggestions? She will demand respect, but detest flattery.
She appreciates righteous anger, but will not tolerate pity. She is, for want of better phrasing, prickly. But if you are determined to try, then I wish you luck. Dobra, zobaczę, co da się Thank zrobić. you for the information, Morrigan. I only ask that you reflect upon what I have said. The Dread Wolf is not so apart from the world as he thinks. There, you have the advantage of him. Fabuła robi się coraz bardziej zakręcona. Ale tak jak mówię, nie kupuję tego z Mythal. To jakieś takie dziwne na siłę zrobione. Chyba. O ile pomysł tego, że to Solas za wszystko odpowiada i tak dalej, okej, rozumiem. Ale tego to tak jakoś tak dziwnie. Sharper than the whole. Prevail. Or be sundered completely. Lubi pochlebstw litości, tak? Dobra, trzeba będzie o tym pamiętać. Ostatnie słowo zdrajcy. Pobliski kamień nosi ślady gigantycznych pazurów. Na ziemi drżąca dłoń wyryła wiadomość złamanym zębem. Oskarżono mnie o zdradę Fenharela i zrzucono z wysoka. Zapewniałem o swojej niewinności, wtedy zapewniam teraz, pełzając po ziemi ze strzaskanymi kończynami. Lecz nikt mnie nie wysłucha. Poddaję się więc straceniu sposobem, który niegdyś był najbliższy bogom. Niech imię Nunela oczyszczą płomienie. Okej. A, pewnie z jakiejś innej strony się da wejść. Co to tam stoi? That has to be her. Will this be a conversation with words or knives? Guess we'll find out. Przekonamy się. Może tak zapisać sobie na wszelki wypadek, bo to kurde. Nie wiem, co z tego będzie. You are Rook. I have seen you and your companions. We made ourselves bodies to be like humans, but I never expected to see humans scurrying about in the Dread Wolf's crossroads. And you know who I am? Mythal. The part of me that survived betrayal by the rest of the Evanuris, if this can be called surviving. Solas. He drew me from the dagger that struck me down, but what is left of me can only survive here. I cannot return to the world, and even the true Fade is denied me. All I can do is watch. Why are you here? To beg me to give up what remains of myself to help you defeat the monsters Elganan and Gillenane have become? Or do you simply think yourself ready to fight a god? I came here to ask for your help. The gods have endangered the world and... You dare explain to me what they are doing? You are 1,000 years from knowing the proper words. We saw Solas's memories, his regrets. You saw the recollection he cultivated like a tree, twisting to catch the sun. You wish for my help? Convince me. Make your case, and I will yield my essence willingly to help you against Elganan and Gillenane. Fail, and I shall kill you for wasting my time, or you will kill me and obtain my essence in doing so. A harder-edged, simpler version. It has been centuries since a petitioner stood before me, so why should I help you? Solas is helping me. Solas is using you. Besides, why should I esteem the Dreadwolf's approbation? He rebelled against me. But the two of you stay close. Until he killed the tattered fragment of me who hid inside the human swamp witch and wept.
He keeps me here, yet has not visited since waking from his slumber. Tell me this. What should I have done when Solus turned against me after all we had been to one another? Nie żałować. Nie sklepiać. Ale kurde, te odpowiedzi są dziwne. No rozumiem, że tego nie mogę. Zapomnieć o nim albo uszanować go. Kurde. Szanować go. Ale za co? Najprościej to było zapomnieć. Ale nie jestem pewien, czy to jest dobra odpowiedź. Solus made his choice. You made yours. It might have been cleaner for you to move on from him completely instead of keeping your feelings for him. Just like that. Do you feel so little that you could follow such a path with someone you had known for centuries? You asked me what you should have done, not what I would have done. Not bad, but not enough. Let us speak of something else. Musimy powstrzymać plagę, jesteśmy godni, musimy powstrzymać bogów. Zobaczmy. I ruled alongside them for centuries. I bear them no love now, and they were ever flawed, as all rulers are. Yet the world needs rulers. So set the blight aside and tell me why I should help you topple them. How am I supposed to just set the blight aside? By making an argument not related to it, as I asked you to. The blight is a core part of who they are. And I don't think you're in favor of it. If you wish to prove your worth, you must do better than that. If I don't stop the gods, the whole world will be corrupted by the blight. That is why you must succeed, so tell me why I must help you. We know the truth about the blight. We know it came from the imprisoned dreams of the Titans after you and Solus defeated them. And? Plaga to twoja wina. And the blight only happened because of what you did. You need to fix your mistake. My mistake? I saved lives and ended a war, you petulant child. Your words are weak. Prove your worth or die. Ah. Menda, no. Co mam walczyć ze smokiem? Everyone get ready. Of course, she had to turn into a dragon. Yeah. Get ready. Thanks for coming. It's not. Mocno bije. Uciekajcie, uciekajcie.
Dawaj zachwianie może. Dawaj osłabienie. Chociaż ja wiem, może nie. Prosto atakujcie mój cel. A, już odpaliła. Chodu. Chociaż nie, to powalenie co nakłada. Znaczy zachwianie, przepraszam. Dawaj to. Ładnie. Już tu mendo wredna. Aż tu. Wracaj na ziemię. Aż kurde. Akurat odeszła, no. Au. No, ląduj, ląduj, ląduj. A masz. Kurde, ile ona ma życia? Ja pierniczę. Au. Chodu.
Leczenie, 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 gdzieś tu stoi. Teraz z nią walczcie, a ja sobie leczenia pozbieram. Zachwianie, zachwianie, zachwianie. Dawaj zachwianie, dawaj, 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 dawaj. Zwykłe ataki to tak mało obrażeń zadają. Ała. Lecz. Samenda, no. A, znowu ta poleciała. Co za to potwora jedna. Każe, że tu nie ma czym się już leczyć za bardzo. Dobra, ten coś tam może rzucić, rzucaj. No w ogóle może? Szybciej, szybciej, szybciej. Leży, pięknie. Ała!
Ała. No zamęty, no. Kurde, przeżyć. Ładujcie się szybciej. Ała. Podlecz. No podlecz. Czterdziesty piąty poziom Menda ma. Dawaj ją. A, hehehe, już pod tobie, ty. Padalcu, ty. Szkoda, że nie dało się dobrowolnie, ale... O, było grube, ale się udało. Metal leży i kwiczy. Z drugiej strony szkoda, że trzeba było z nią niby walczyć. Nie udało się jej przekonać. No trudno się mówi. Dawaj esencję. It's ours. The essence of a god. It burns just being near it. But this is the power we need to finish this. All we need now is the right target. I think the moment is coming. When we can turn the tide, we'll know. Zadanie ukończone. Żal straszliwego wilka. Dumna i rozeźlona cząstka Metal spotkała się z drużyną na polu walki i poniosła porażkę. Członkowie drużyny mają teraz w posiadaniu magiczną pamiątkę w postaci jądra esencji bogini, które może się przydać w jednej z przyszłych potyczek. Super. Mam nadzieję, że tam nic nie zostawiłem przez przypadek. A tutaj jeszcze jest kufer do wzięcia jakiś. Dobra. Podejrzewam, że na większym jakimś poziomie trudności nie byłoby tak hop-siup. Z drugiej strony zawsze można próbować do skutku ją przekonać. Ostoja Metal. Solas zawsze liczył na to, że Metal kiedyś do nas dołączy. Miał ją za lepszą od innych Evanuris. Stworzył to miejsce specjalnie dla niej, żeby było jej wygodnie, gdy już dołączy do rebelii. Teraz już jest na to za późno. Solas z żalu zamknął to miejsce, nie chce mnie wpuścić. Przykro mi, przyjacielu. Wychodzi na to, że jednak coś ci zostało, ale wojna to odebrała. Felasan. Blady refleks. Amulet unikatowy. 20% obrażeń zadawanych wrogom mających mało zdrowia. Wielkie wrogi mają teraz zawsze mało zdrowia, nie dotyczy bossów. Pokonanie wroga daje 5% zdolności specjalnej. Zwykli wrogowie mają teraz zawsze mało zdrowia. To by było naprawdę fajne, gdyby były wszystkie te już odblokowane moce, nie? Nie wiem, czy to po prostu od razu to działa, czy to nie trzeba tego odblokowywać. Od razu jest. Bo te, których nie ma, są kłódką, a to jest od razu. Zwykli wrogowie mają teraz zawsze mało zdrowia, nie dotyczy bossów. Nie, no to świetnie. To jest świetne. To mnie się podoba. Co
tu mam jeszcze ciekawego. Wyposażenie się w zdolności zadające obrażenia różnego rodzaju zwiększa obrażenia o zdolności o 20%. Lepsza zdolność ciosu. Zdolności obuchowe. Trafienie wrogów z zdolnością obuchową trwale obniża ich obronę o 20 punktów. Też nie głupie. Obrażenia zadawane pancerzowi plus 20%. Też nie głupie. Kurde, co tu jest głupiego tak naprawdę? Obrażenia krytyczne 10%. Zachwianie od łatek władowanych plus 20%. A masz! Elfy. Cząstki metal. Fragment z listu proklinierowan z władców Fortuny, Mryka i Bellary. Fascynujące było usłyszeć o zetknięciu się waszej grupy z cząstką metal. Jeśli elfi bogowie zaiste są objawionymi duchami, były one na tyle złożone, by zawierać różne impulsy i emocje. Kiedy zabito metal, każda cząstka mogła stanowić jedną część jej osobowości. Fragment z odpowiedzi Bellary. Tak. Tak, kiedy zapytałem Deliczyków o Flemet, która nosiła w sobie metal przed Morrigan, dowiedziałem się, że wśród delijskich klanów była ona znana jako Ashal-Belnanar. Szanowana jako czarodziejka, mimo że była człowiekiem. To brzmi, jakby nie chciała już rządzić, ale wciąż chciała pomóc. Albo się mieszać. I metal i Flemet lubiły się mieszać. Fragment z odpowiedzi Emrika. Zaiste powstaje w związku z tym pytanie, czy cząstka metal, którą nosi Morrigan, była bardziej naturalnie związana z pomaganiem mądrością, niż bardziej władczy duch, którego napotkaliśmy na rozdrożach. Mogą one być różnymi aspektami osobowości metal, mentorką i władczynią. Być może cząstki były początkowo bliższe siebie pod względem osobowości, a z czasem różnice urosły. Wyobrażalne jest, że cząstka Flemet musiała zmienić się po wiekach spędzonych wśród śmiertelników, a cząstka z rozdroży poczuła się zirytowana brakiem wpływu na świat zewnętrzny. Równie możliwe jest to połączenie powyższych scenariuszy. Duch, jak każda osoba, może wpływać na innych i być z kolei pod ich wpływem. Zastanawiam się też jeszcze jedną rzeczą. Gdybym ją przekonał, czyli na przykład wczytał tam ten zapis, przekonał ją, czy dostałbym te przedmioty, które teraz mi wpadły w łapy, czyli na przykład kość smoka, czy tam coś jeszcze poleciało, nie? Czy miałbym dokładnie to samo? Ale może przekonamy się w kolejnym odcinku, na który oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Do usłyszenia!